O kurczę, ile wyłączeń. Po 5:16, 7. A to wczoraj, bo 8, 5:16. Tutaj 9 masz 5:16? Pokaż. Nie. 16:22. Tak. Od 16 do 22 nie będzie i od 22 do 5 w ogóle nie będzie prądu. No to w ogóle nie będzie przez 12 godzin. Czy to jest codziennie. Przykład, czy to jest na przykład, piszę stagę 2 godziny, że 2 godziny między tym a tym? I potem na przykład 3 godziny między tą a tą godziną? Od 16 start. Od 16. Śniadanie musiałam kupić sobie w sklepie, który był otwarty, bo nic więcej nie było. Jakiś tam sok, taki dobry, kokosowo-ananasowy. Tam. My nie mamy w hotelu śniadań, bo tutaj większość hoteli nie ma śniadań, chyba że te luksusy same zostały, ale było wszystko pozajmowane. Ja chciałam do Nawet tego... w tym Tutaj w tym 4-gwiazdkowym nie było miejsca. Marriott to już w ogóle nie mówię, bo tam są same luksusy i prąd pewnie dłużej jest z generatora. Dobra, więc śniadanie jemy pod sklepem. Podoba Ci się tutaj w tym kraju, co? Ja też więcej nie przyjadę. Nie, no nie przesadzaj. Tak, smacznego jemy. Widzimy, prądu nie ma, do hotelu nie ma co iść. Nigdzie nie pojedziemy, nic nie załatwimy. Internety też powyłączane. Siedzimy. Udało się w sklepie kupić coś do... Takie są śniadania w sklepach, także można sobie tam na wagę to jest ważone i można sobie ile chce zjeść i tak dalej. I teraz zanim ja tutaj przyjechałam, to może porad nie zaciągałam od nikogo, bo ludzie nie chcą mówić nic, a szczególnie też osoby, które są na kanałach, na YouTubach, to nie można takich osób pytać, bo nic nie powiedzą, bo nie chcą. Skontaktowałam się z kilkoma Polakami tutaj, tak ogólnie zapytać o te dłuższe wyjazdy i tak dalej, no bo na własną rękę to tylko można samochód, ale żeby nie wypożyczać samochodu, no to trzeba by było z kimś pojechać, wypożyczyć kierowcę, no, indywidualną wycieczkę, nie? Tak, tak. Że nie umawiałam się z żadnym Polakiem na żadne wycieczki, ale osoby, które tutaj mieszkają, to mnie zawiodły, dlatego że pretensjonalni są. Przychodzą na kanał i że ja sobie sama zorganizowałam, bo ja i tak myślałam, że sobie sama zorganizuję. Po prostu z ciekawości popytałam, ile kosztują wycieczki na safari i tak dalej. Osoby, które tutaj mieszkają, Polacy, prowadzą takie wycieczki. I można sobie tutaj zarezerwować, z tym, że jak nie wykupimy tej wycieczki, to później przychodzą z pretensjami na kanał, obrażają mnie po prostu, że nie kupiłam tej wycieczki, a widzą na filmie, że tu byłam, tak? Sama sobie pojechałam 10 razy taniej, czy tam 5 razy taniej, a chodzą obrażają. Chodzi o to, że ludzie, którzy tu mieszkają, no to wiadomo, że oni tutaj nie są dla swoich rodaków przyjaźni. Nawet jak ktoś się zastanawia, żeby tu przyjechać, to mogę podać namiary, kogo omijać szerokim łukiem. Wczoraj dostałam obraźliwy komentarz pana, który organizuje tutaj wycieczki i obrażał mnie, bo zobaczył, że ja byłam w miejscach, w których się pytałam, jaka cena jest. Po prostu z ciekawości się zapytałam, a ile tutaj kosztuje. Taniej jest zorganizowanie na własną rękę, tylko się nie trzeba bać, ale ludzie są zastraszeni i tak dalej. Druga rzecz, że kraj nie jest przyjazny, od razu mówię. Jest fajnie na wycieczkach, przyjaźni są kierowcy, pojeździłyśmy po mieście i tak dalej, ale tak nie jest jak w innych krajach tak przyjaźnie, to od razu mówię. I tak samo rodacy tak samo nie są przyjaźni. Nie mówią o wszystkim. I później pan, u którego nie wykupiłam wycieczki, byłam pewna, że nie wykupię, dlatego że wycieczka taka droga to z biura podróży z przelotem wychodzi 2 razy taniej przynajmniej objazd z kilku krajów gdzieś tam z biura podróży w Polsce, bo tutaj są takie kosmiczne ceny, że mnie nie stać i nie miałam wyjścia sobie zorganizować na własną rękę, żeby wyszło taniej i to zrobiłam. I wszystkie wycieczki, wszystkie wyjazdy, wszystkie plaże, gdzieś tam góry, wszystko na własną rękę.
bo nie stać mnie. Rodacy mają takie ceny wysokie, że tylko celebrytów stać. Nie tych celebrytów. Jestem, ale nie aż taką bogatą. Nie taką bogatą. Biedna celebrytka. Biedna celebrytka jeszcze. Biedna i nie wiem, czy będę bogata. Nawet ten pan mówił, że Kinga Rusin była i w ogóle, no nie porównujmy się finansowo do Kingi Rusin czy do pana Cejrowskiego, który na przykład by skorzystał, nie wiem, z transportu za 10 000 gdzieś tam dojechać, czy za 5 000, tak? Tutaj Bolty wynajmujemy i jest kilkadziesiąt złotych i to jest cena i tak wysoka, bo tu są i tak wysokie ceny mimo tego. Wracając do prądu, że wszystko było ładnie, pięknie, a tu jest cudownie, tu jest pięknie, tu jest wszystko. Ja nie mówię, że tu jest brzydko, źle, ale nie ma prądu, są niedogodności. Są tutaj oczywiście, już się łapię za te... Nie. Są niedogodności oczywiście, są kradzieże, nie po to są kraty w McDonaldzie, że ktoś mi będzie tutaj stąd, osoba pisała, że po co ja to pokazuję. No ale ja pokazuję wszystko, ja wchodzę do McDonalda i pokazuję kraty, nagle się zdziwiłam, tak? Zdziwiłam się, że w McDonaldzie są kraty, bo tego nigdy na oczy nie widziałam. A później komentarz dostaję tutaj naszego rodaka, który mieszka, że pokazuje brzydkie tyły tego kraju, a to jest jego kraj. Czyli po prostu ja się poczułam... Ale po co to ukrywać? Ale dobra, ukrywać może, dobra, ukrywamy, żeby ludzie tu, bo tutaj Polacy chcą zarabiać, tak, na wycieczkach i nie mogą mówić złych stron. To oni to zawsze będą mówić, że kraj jest super i tak dalej, ale że ja pokazuję takie, ja będę pokazywała wszystko, co tutaj jest. Ja idę z kamerą i to nagrywam. Ja krat w McDonaldzie nie założyłam, ja nie wiem, pod publikę tego nie zrobiłam. Tak tu jest i jest niebezpiecznie i teraz tutaj widzę, że jest bardzo niebezpiecznie i trzeba uważać, jak się tu przyjeżdża. I moim zdaniem, jak ktoś lubi takie wyjazdy jak ja, to sobie poradzi. Nie, na 100% mówię teraz, że biura podróży w Warszawie, w Polsce, organizują do RPA wycieczki i stanowczo mówię, żeby z takiej wycieczki skorzystać. Naprawdę, jeżeli ona nie będzie droższa niż tutaj zorganizowanie na miejscu. Tutaj wychodzi drożej i nie polecam w ogóle, nie, naprawdę. W Polsce biura podróży z przelotem zorganizowane, ja oglądałam z ciekawości oferty, co tutaj jest i tak dalej. Biura podróży w Polsce organizują taniej te wycieczki. Tu na miejscu wychodzi bardzo, bardzo drogo, żeby zobaczyć to samo. I tyle, tak? I będę pokazywała różne strony tego kraju, piękne i tak. Tutaj powiedziałam, że Soweto, dobra, bezpiecznie. Natłok komentarzy, że ty jesteś nienormalna, co ty pokazujesz, ty się z tego cieszysz, że tu jest bezpiecznie. Ja chciałam ten kraj dobrze powiedzieć, bo mnie nic nie spotkało, że jest bezpiecznie, tak? Mimo tego, że nie jest bezpiecznie, ale było ok, to są turystyczne miejscowości. No ale teraz tutaj mówię, że no w Kapsztadzie wydaje mi się bardziej niebezpiecznie niż w Johannesburg. Jest prąd. Jest prąd? Miał być o 10, a o 10:30 tam ona miała wpisane pani z recepcji w naszym hotelu, 10:30. No to dobra, no tyle co chciałam powiedzieć. Krótki film na temat brak prądu w RPA, wyłączenia, trudności w podróżowaniu. Nikt tego nie pokazywał, ja przynajmniej na żadnym kanale nie znalazłam, żeby ktoś miał trudności. Wszystko ładnie, pięknie. A gdzie te trudności? Nikt nie pokazał tego. A są tu trudności. Całe miasto wyłączone było z prądu. Tak, jak się wszystko ruszyło od razu, jak prąd włączyli. A zobacz na lodówki. Są podświetlone. Tak, są lodówki teraz podświetlone. To ja specjalnie wejdę i pokażę, bo przed chwilą nie było. Tak jest to wkurzające, że ja nie mam nic naładowane. No to jak ma się człowiek nie denerwować? Ja tutaj tak muszę kamerę mieć, powerbank, telefon, komputer. Właśnie na chwilę tylko wejdę pokazać, że już włączyli prąd i już są lodówki podświetlone. Także życie wróciło, muzyka gra, tak? Muzyka gra, wszystko jest. I teraz idziemy koło McDonalda i też pokażemy, że McDonald jest czynny. Ale ja już się najadłam, więc nie będę
z McDonalda korzystać. Tutaj mamy górę stołową, na której wczoraj byłam. O, kawkę właśnie. O, życie, już się wszyscy uśmiechają, nie? To jest takie, wstałam rano i nagle bach, nie ma jak wysuszyć głowy, jak prostownicę użyć, jak wentylator włączyć, a gorąco jest 35 stopni. Jest McDonald's. A, zamknięty jeszcze. Ale już się pali w środku. Pali się w środku, o. Morał taki tego filmu, że dla ludzi liczy się kasa, a nie bezpieczeństwo. To, co ja pokazuję, to jest tutaj prawdą, ale osoby, Polacy mieszkające tutaj boją się stracić klientów i przychodzą do mnie i mówią mi, że mam nie pokazywać tego niebezpieczeństwa, tego McDonalda, krat i tak dalej. Tu czuję się tak w miarę bezpiecznie, bo to jest miejscowość taka no, bezpieczna, ale że ogólnie na świecie ten kraj nie pochodzi za bezpieczny, to wiadomo, każdy sobie wyciągnie wnioski. Tak, autobus taki afrykański. Co, pieniądze ważniejsze od zdrowia? Tak, dlatego że Polacy, no dla mnie nie. Dla mnie jest najważniejsze życie i zdrowie ludzi i każdy musi wiedzieć, ja pokazuję, na moich filmach można zobaczyć, jak podróżowałam, co mnie spotkało, co nie, wszystko mówię, jak tu jest, jakie wycieczki można sobie zorganizować, za ile i nie trzeba wcale drogich, jakichś tam luksusowych wycieczek, bo można sobie na własną rękę tańsze zrobić. I też, proszę pana, wszystko jest zamknięte, przykro mi, nie ma prądu. Pan tu pierwszy dzień jest? No już idzie pani. Z nadzieją. W RPA mam nadzieję. Na wszystko, naprawdę. Z nadzieją tutaj jestem. Z nadzieją, że się mi nic nie stanie, z nadzieją na kawę w McDonaldzie. Z nadzieją, że pojadę na jakąś... Pierwszy klient? Tak. O, pierwszy klient. O, witamy. Hello. A są jeszcze kanapki? Nie. Studio filmowe, czyli tutaj mogę iść obrobić moje filmy, jak nie będzie prądu. O której masz nagranie? Koło 16 mam. Tu jest problem i nie oszukujmy się, jest ten problem. Można sobie zainstalować taką aplikację, ta pani miała w hotelu i przychodzą po prostu powiadomienia. Tak, tylko że to jest hotel i to my sobie tego nie zainstalujemy, tak? Ale tak, ale ta pani powiedziała, że nam będzie wysyłać na bieżąco jakie wyłączenia, to po prostu nie będziemy się spieszyć, tak? Tyle, że wszystko tutaj też będzie zamknięte. Tyle, to wszystko. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, lajki do góry, łapki do góry. Pa. Subskrypcja. A subskrypcje też. Subskrypcje też.